Gdybyśmy stworzyli listę 10 najbardziej zaskakujących, fascynujących, innych, wspaniałych samochodów, które testowaliśmy na karoserii, to z pewnością na tej liście znalazłby się ten samochód, czyli GR Yaris. Testowaliśmy go jako jedni z pierwszych w Polsce jakieś 4 lata temu, w grudniu 2020 roku. I urzekł nas wszystkich do tego stopnia, że nawet silny, którego na co dzień obchodzą samochody, po skończonych zdjęciach wsiadł w to auto i jeździł nim po torze w Słomczynie, dopóki nie skończyło mu się paliwo. Teraz tutaj przed nami stoi, można powiedzieć, druga generacja GR Yarisa, bo zmian tutaj jest tak dużo, że mówimy nie tylko o zwykłym liftingu. A oprócz tego GR Yarisa, który stoi tutaj, mamy jeszcze jednego i jeszcze bardziej wyjątkowego. Oto jeden ze 100 egzemplarzy na świecie. GR Yaris w wydaniu Rovanpera, edycja specjalna. Oprócz niego powstało jeszcze 100 egzemplarzy innej specjalnej edycji Ogier, dwóch mistrzów WRC, Rovanpera z sezonu 2022-2023. Paradoksalnie ta wersja Rovanpera od tej wersji tradycyjnej różni się niewiele. Na pierwszy rzut oka myślicie, że cały samochód jest oklejony. I rzeczywiście to na przykład grafitowe to jest naklejka, ale maska była czerwona, ale zderzak już jest biały, więc nie wymagał oklejania. Podobnie jest z tylnym zderzakiem i chyba z kilkoma innymi elementami, bo zobaczcie na przykład, jak wyglądają drzwi. Tutaj, owszem, są czerwone, to jest biała naklejka, bo nie, przepraszam, z drzwiami jest zupełnie inaczej, bo tutaj już jest czerwona naklejka, czyli maska jest czerwona i ma grafitową naklejkę, ale drzwi są białe i mają czerwoną naklejkę, a od środka są w ogóle w takim kolorze, więc nie wiadomo, jaki to był oryginalny lakier na tym aucie. Moim zdaniem to jest kompozycja elementów lakierowanych w różnym kolorze i potem na to nakładane są różne naklejki. Więc bardzo ciekawe i specyficzne podejście. Co jeszcze innego ma wersja specjalna Rovanpera? Ano, ma skrzydło i to karbonowe, i to regulowane tutaj tymi śrubami. Można zmieniać sobie jego pochylenie zależnie od tego, czy chcemy mieć większy docisk na tylnej osi, czy chcemy mieć na przykład większą prędkość maksymalną. I ta część tutaj, tego spoilera nad tylną szybą również jest karbonowa. Więcej zmian jest mechanicznych, ponieważ samochód w standardzie ma mechanizmy różnicowe na przedniej i na tylnej osi, torseny LSD, natomiast w wersji i Rovanpera, i w wersji Ogier zmodyfikowano ich pracę. Tutaj na przykład zamiast tradycyjnych trybów Sport i Drift mamy tryby, które nazywają się Donat i Kale. Kale Rovanpera. I to również znalazło się tutaj właśnie na tym pokrętle, którym uruchamia się tryby napędu na 4 koła. Oprócz tego wszystkiego jeszcze tutaj plakietka, która Wam przypomina, że jedziecie Special Edition Kale Rovanpera. Na polski rynek trafiły tylko 3 egzemplarze Rovanpery i tylko 2 egzemplarze Ogier, tej wersji specjalnej. 2 z tych Rovanpera zostały już sprzedane. Cennikowo kosztowały 280 000 złotych, ale sprzedane zostały za 380 000 złotych, ponieważ Toyota urządziła licytację, w ramach której nadwyżkę przeznaczyła na Centrum Zdrowia Dziecka, czy tam jakiś inny charytatywny cel. 380 000 złotych za auto z 3-cylindrowym silnikiem o pojemności 1.6. Prawdopodobnie najdroższa 3-cylindrówka na świecie. No dobrze, jest to tak cenne auto, że wprowadzam je do garażu, żeby nie płowiały mu naklejki na słońcu i zajmiemy się tamtym. Ale zajmiemy się tamtym też nie z tego powodu, że tym nie możemy jeździć. Możemy, ale nie chcemy. A nie chcemy, ponieważ ma skrzynię manualną. A Toyota wraz z mocnym liftingiem GR Yarisa wprowadziła do oferty również automat, który sama zaprojektowała. I tam właśnie mamy automat. Poza tym ja manualem nie umiem jeździć. No i teraz pan Rovanpera może sobie podglądać, co mówimy o jego szarym bracie. A do opowiadania jest tutaj sporo. Chociaż tak na pierwszy rzut oka, jak patrzycie na ten samochód, to z przodu nie jesteście w zasadzie w stanie odróżnić go od wersji przedliftowej. Ale zmieniło się dużo. Tylko zmieniło się nie pod względem stylistycznym, a pod względem technicznym. W poprzedniku najdrobniejsze uszkodzenie zderzaka oznaczało, że musicie wymienić jego całość.
przyszłość. I na przykład ludzie jeździli sobie po szutrze, w lesie, wpadali w krzaki i okazało się, że mają do wymiany, do malowania cały zderzak. Dlatego teraz zrobiono go z większej ilości elementów, po to, że te najbardziej newralgiczne punkty, jak na przykład coś gdzieś tutaj uderzy, to możecie wyjąć i wymienić. O, tutaj wszędzie są łączenia. Czyli sprawdzono na przykładzie poprzedniej generacji, co najczęściej ulega uszkodzeniu i pomontowano wszystko tak, żeby te pojedyncze elementy można było wymienić. Choćby na przykład, zobaczcie, ten przedni tutaj splitter, który często gdzieś tam dostaje, jak nie kamieniem, to w jakiś sposób zostaje inny uszkodzony. Jednocześnie niektóre te elementy, szczególnie chroniące chłodnicę, wzmocniono dodatkowo po to, żeby jak kamień w to uderzy, to żeby to pękło, ale żeby nie została uszkodzona chłodnica. Więc wszystko podporządkowano temu, żeby to auto znowu po raz kolejny idealnie nadawało się do sportu. Podobną sytuację mamy z tyłu. Zmieniły nam się lampy z tyłu. Mamy listwę świetlną, która świeci, ale co ważniejsze, przeniesiono światło przeciwmgłowe i światło cofania tutaj. Zintegrowano z tą listwą świetlną i z kloszami głównymi. Po co? No tutaj wiadomo, że one mogły ulec też uszkodzeniu w momencie, kiedy zderzak gdzieś tam oberwał podczas jazdy torowej czy jazdy po szutrze, po lesie. Jednocześnie tutaj w zderzaku, w tej dolnej jego części pojawiła się, jak widzicie, krateczka, tam było to wszystko zabudowane. Pojawiła się po pierwsze dlatego, żeby lepiej odprowadzać ciepło od wydechu, szczególnie takiego wydechu, który ludzie lubili sobie modyfikować. To była jedna z modyfikacji, jaką najczęściej w poprzedniku przeprowadzali. To właśnie była wymiana wydechu, która pozwalała też wtedy w sterowniku pogrzebać i zwiększyć moc. Inny wydech oznaczał inną termikę, w związku z czym i żeby seryjny wydech lepiej odprowadzał to ciepło i te ewentualne aftermarketowe też lepiej to robiły, no to zastosowano tę kratkę, ale ma też ona inne zadanie. Jest lepszy przepływ powietrza pod całym samochodem, a lepszy przepływ powietrza oznacza, że samochód lepiej się prowadzi, jest lepiej przyssany. Tutaj nic nie zaburza tego powietrza, ono nie zostaje tam pod spodem, tylko jest szybciej wypychane za auto. Jeszcze inna rzecz, światło stopu, które było tutaj, nawet zostało po nim miejsce, zobaczcie, w tym tylnym spoilerze, zostało przeniesione tutaj, również nie bez powodu, ponieważ to jest część, którą można sobie w firmach tuningowych zamówić inną, czyli na przykład bardziej wystającą, czyli na przykład z karbonu i często też ludzie to robili, więc żeby nie musieli kombinować z trzecim światłem stopu, to Toyota stwierdziła, przenieśmy im to trzecie światło stopu tutaj na listwie, wtedy jak będą sobie chcieli coś robić z tym spoilerem, będą mieli ułatwione zadanie. I to wszystko robi duże wrażenie i tego typu rzeczy jest znacznie więcej. Mam na myśli to, że Toyota wsłuchała się w to, co mieli do powiedzenia użytkownicy poprzedniego Yarisa, co im się nie podobało, co robili, jak chcieli przerabiać swoje samochody i co im utrudniało te przeróbki, i zastosowała to w tej nowej wersji. To samo tyczy się na przykład podwozia, ponieważ samochód ma tryb na przykład gravel, który sugeruje Wam, że możecie jeździć nim po drogach nieutwardzonych, ale w poprzedniku było tak, że jak wjeżdżaliście na przykład na kawałki szutrowe, to kamienie waliły po całym podwoziu tak, że były tam drobne zniszczenia. Teraz tą platformę tutaj dodatkowo wzmocniono od spodu, po to, żebyście mogli bezpiecznie jeździć na przykład właśnie po takich drogach, które są ze żwiru. Nie tykano za to hamulców, ponieważ już te seryjne naprawdę bardzo dobrze działały. Są ryflowane, mają 14 cali przednie tarcze, więc jak na samochód, który waży raptem 1300 kg, to niewiele. Czterotłoczkowy zacisk tutaj z przodu, dwutłoczkowy tam z tyłu. W naszym przypadku mamy kute 18-calowe felgi. One są dostępne razem w pakiecie, gdzie dostajecie też podgrzewanie kierownicy, podgrzewanie foteli, audio JBL, parę innych dodatków i kosztuje to dodatkowo 16 000 złotych. Natomiast zniknęła taka podstawowa wersja GR Yarisa, jaką mieliśmy w poprzedniku, bo tam mieliśmy wersję zwykłą, tak zwaną cywilną, i mieliśmy wersję Sport. Ta wersja Sport na przykład miała potężniejsze chłodnice, lepszy system chłodzenia, miała też te kute felgi, miała mechanizmy różnicowe na przedniej i tylnej osi, i teraz w zasadzie została tylko ta lepsza wersja, ponieważ tej zwykłej nikt nie zamawiał. Więc Toyota wyszła z założenia, że lepiej już oferować tylko jedną, ale porządnie wyposażoną, ze wszystkimi atrybutami samochodu sportowego. Zmiany, o których do tej pory mówiliśmy,
są widoczne gołym okiem. Czy ten przedni zderzak, czy ten tylny, rzeczywiście widać, że mamy do czynienia z trochę innym Yarisem, ale zdecydowanie więcej zmian jest niewidocznych dla oka. Samochód jest połączeniem tak naprawdę dwóch platform. Platformy, na której powstaje Yaris i platformy, na której powstaje Toyota Corolla, bo tył tego auta, mniej więcej od tego momentu, to jest platforma Toyoty Corolli, a to po to, żebyśmy uzyskali tutaj zdecydowanie szerszy rozstaw kół niż w zwykłym Yarisie. Na platformie Yarisa nie byłoby to możliwe. I to pozostało. Czyli mamy platformę Yaris i Corolla. To, co się zmieniło, to zdecydowanie zwiększona sztywność nadwozia. Zastosowano o 13% więcej spawów laserowych i o 24% więcej kleju strukturalnego, co pozwoliło na usztywnienie dodatkowe konstrukcji. Co ciekawe, w związku z tym nie wzrosła masa, bo to nadal 1280 kg, czyli dosyć lekko. Nadal mamy aluminiową maskę, nadal mamy aluminiowe drzwi, nadal mamy dach zrobiony ze specjalnie wzmacnianego włókna węglowego. Nadal mamy tylko 3 wspólne elementy ze zwykłym Yarisem. Wiecie jakie? Lusterka, płetwa na dachu i trzeci element to przednie reflektory. Wszystkie elementy pozostałe są inne niż w normalnym Yarisie. Nawet maska, choć kształtem przypomina tę z Yarisa, to została wykonana z tego wspomnianego aluminium. Jeżeli chodzi o drzwi, to też są aluminiowe i pokażę Wam ultra ciekawą rzecz związaną z tymi drzwiami. Mianowicie, posłuchajcie. I są bezramkowe. Cała ta połać blachy tutaj. A teraz zobaczcie różnicę. Zamknę klapę bagażnika. Wszystko się zmieniło. Wnętrze jest na tyle małe, że gdy zamykam tak drzwi, to powietrze po prostu nie ma jak stamtąd uciec, bo ono nie poleci do bagażnika nigdzie indziej. Jest taki efekt. W momencie, kiedy otwieramy klapę bagażnika albo drzwi pasażera, no to powietrze ma gdzie uciekać i powstaje taka wibracja, jaką słyszeliście, i cała ta blacha tutaj tańcuje. Już chciałbym przejść do silnika, ale jeszcze nie mogę. A nie mogę, bo muszę opowiedzieć Wam o zawieszeniu, które również zmodyfikowano. To, na co narzekaliśmy w poprzedniku, to był komfort jazdy na gorszej jakości drogach. Na to, że było super, na gorszej jakości było fatalnie. To, na co narzekali użytkownicy, którzy sportowo użytkują Yarisa, to to, że też zmieniała im się geometria na przodzie w momencie, kiedy jeździli po gorszej jakości drogach sportowo. Czyli na przykład jechali właśnie po jakichś dołach, prawe albo lewe koło wpadało w kolejne, wpadało w dziurę i im się przestawiała geometria. Toyota też postanowiła te dwa problemy rozwiązać. Mianowicie, jeżeli chodzi o amortyzatory, to zastosowano dodatkowe śruby mocujące po to, żeby nam się tuleje nie poprzestawiały w taki sposób na gorszej jakości drogach, że będziemy musieli walczyć potem w warsztacie o geometrię. Dwa, zmieniono też sprężyny. Nadal mamy MacPhersona z przodu, nadal mamy podwójne wleczone wahacze z tyłu, ale to wszystko poskutkowało dwoma rzeczami. Podobno tym, że jest bardziej odporne to zawieszenie na jazdy stricte sportowe poza asfaltem, i dwa, lepszy komfort nam gwarantuje w codziennym, normalnym użytkowaniu. Silnik pozostał ten sam. Nadal to najmocniejszy 3-cylindrowy motor na świecie. 1,6 pojemności, 3 cylindry, ale teraz mamy nie 281 koni mechanicznych, tylko 290 koni mechanicznych i nie 360 Nm, tylko 390 Nm. Czyli podnieśliśmy moment obrotowy, podniesiona została moc. Ale osiągnięto to nie tylko sterownikiem. Poprawiono tutaj układ wtryskowy, zwiększono ciśnienie na przykład. Wzmocniono specjalnie rozrząd. Pojawił się dodatkowy czujnik ciśnienia w dolocie. Jeszcze kilka innych modyfikacji przeszedł ten silnik. Między innymi poprawiono tłoki i pierścienie, żeby były bardziej wytrzymałe, a wszystko to z myślą nie tylko o większej mocy, którą mamy tutaj, ale też z myślą o ewentualnych poprawkach, bo na przykład już w poprzedniku niektórzy tunerzy byli w stanie podnieść moc w okolice 310-320 koni mechanicznych. Oczywiście po uprzedniej modyfikacji wydechu. Więc można mieć nadzieję, że w momencie, kiedy tunerzy zabiorą się do tego silnika, który jest poprawiony, to będą w stanie osiągnąć moce zbliżone do nawet 350 koni mechanicznych. A 350 koni mechanicznych w aucie, które waży ledwie 1280 kg, da nam naprawdę już taką rajdóweczkę, która zejdzie z czasem przyspieszenia
poniżej 5 sekund. Przyspieszenia do setki oczywiście. Nie zmieniło się w najnowszym GR Yarisie jedno. To nawet nie jest bagażnik, to jest w zasadzie schowek, bo ma tylko 170 litrów pojemności i taką o tutaj szmatkę, która jeszcze dodatkowo centralnie się w tym miejscu trzyma. Szkoda im było na dwa sznurki, na jednej po lewej, na drugiej po prawej stronie, tylko zastosowali jeden sznureczek, o taki, skromniutki, w dodatku na klipsik, a to po to oczywiście, żeby ograniczyć masę o 5 gramów. Masa jest ograniczona i ograniczona też jest pojemność, ale jedna walizka, proszę, mieści się, żadnej elektrycznej klapy bagażnika. O, tak, trzeba ją domknąć. Jest. Żeby ograniczyć masę, to nawet nie mamy tutaj wycieraczki tylnej szyby. Na szczęście, przez to, że tutaj jest taki schodeczek nad nią, zrobiony przez spoiler i przez tę część, tu w tym miejscu, to ona faktycznie jakoś specjalnie się nie brudzi. Na pewno nie tak jak w tradycyjnych hatchbackach czy samochodach typu kombi albo w SUV-ach. Więc na dobrą sprawę ta wycieraczka nie jest potrzebna. No, gdybyśmy chcieli korzystać z Yarisa jako z auta nawet 2+2 i pojechać gdzieś nim dalej na dłuższy urlop, no to ten bagażnik mocno nas ograniczy, będziemy musieli pakować graty tam na tylną kanapę. A czemu bagażnik jest tak mały? Tak jest mały, bo przeniesiono tutaj do tyłu akumulator, między innymi ten zwykły, bo samochód nie ma ani instalacji MHEV, ani nie ma nawet, uwaga, start-stopu. To też wpłynęło na ograniczenie masy, bo przecież te do start-stopu rozruszniki są cięższe są tam też akumulatory, bo muszą więcej energii zgromadzić. Tutaj mamy mały akumulator umieszczony z tyłu dla lepszego zrównania mas. Tam z tyłu mamy oczywiście napęd, całą oś napędową, mamy tam mechanizm różnicowy typu Torsen LSD, ale mamy też nowość. Ta nowość wygląda tak i jest na niej napisane Water Only. Water only, czyli można tutaj wlać tylko wodę. A po co można wlać tą wodę? Ano po to, żeby sobie dodatkowo schłodzić intercooler. Nie, to nie jest żart. Naprawdę zastosowano tutaj chłodzenie intercoolera, bo poprzedni GR Yaris miał też tę przypadłość, że lubił się przegrzać, szczególnie kiedy miał podniesioną moc. Sterowniki wtedy ograniczały mu tę moc. Teraz dzięki temu, że zastosowała Toyota takie sprytne rozwiązanie, ta temperatura ma spadać. Oczywiście pytanie, jak będzie gorąco na zewnątrz. Pytanie, jak będziecie mieli gorącą wodę tutaj, ponieważ tam mamy te wspomniane dyfry, a jak wiadomo, dyfry też produkują ciepło. Jak produkują ciepło, to pytanie, ile z tego ciepła będzie się dostawało tutaj do zbiorniczka, jaką będzie miała temperaturę tutaj woda. 3,7 litra ma ten zbiorniczek i teraz jak go sobie zalejecie wodą, tu była to bardzo sprytnie znowu umiejscowiona w Toyocie gaśnica. I teraz jedziecie, czujecie, że się grzejecie, a jak się grzejecie, to naciskacie tylko to. Słyszycie, jak pracuje pompka? I chłodzi, i chłodzi, i chłodzi. A teraz zobaczcie, jak to wygląda z przodu. I zobaczcie, tutaj mgiełka powstaje na intercoolerze, na chłodnicy intercoolera. I go dodatkowo schładza, a tam sobie woda skapuje. I cały czas, dopóki nie wyłączycie, to on będzie cały czas podczas jazdy delikatnie tą wodę Wam tutaj pompował. Nic nie da tutaj przesuwanie tego najpierw do przodu, bo i tak, jak złożę fotel, a składa się go niestety mało fajnie i pojedzie do przodu i wsiądę tutaj, to on nie zapamięta swojej pozycji, tylko będzie w takiej pozycji. No i powiem Wam, że w tej pozycji nie jest tutaj wcale źle, przynajmniej jeżeli chodzi o nogi. Dużo miejsca na stopy, kolanami owszem dotykam tutaj tego tylnej części fotela, ale nie ma dramatu. Gorzej zdecydowanie jest tutaj nad głową, bo tego miejsca tutaj po prostu nie mam i jakbym tak jechał, no to mogę co najwyżej podjechać. Ktoś może mnie podwieźć do sklepu albo na przystanek autobusowy, ale dalej wolę jechać już zdecydowanie autobusem. Natomiast do przewożenia dzieciaków się nadaje i to całkiem nieźle. Myślę, że jak dwóch tutaj urwisów wsiądzie w okolicach 1,50 m, 1,60 m, to będą mieli całkiem wygodnie. Niestety, no wszędzie plasticzek, dopiero podsufitka jest miękka. Tutaj po bokach, jak widzicie, nawet podłokietniki są odlane z jednego kawałka plastiku. Na szczęście kanapa się składa, jakbyście chcieli przewieźć dłuższe przedmioty. Składa się w takich proporcjach 60-40.
więc te dłuższe przedmioty tylko z tej strony położycie, no i jako, że auto ma 4 metry, to też nie będą to zbyt długie przedmioty. Nie narty, a bardziej długie łyżwy, o, tak bym powiedział. Bardziej irytuje co innego. To, że nie ma tutaj USB, że nie ma nawiewów, że nie ma trzeciej strefy klimatyzacji, że to jest plastikowe, to jest pal licho. To naprawdę jest nieistotne w tego typu samochodzie. Ale jak jeździcie takim autem i na przykład dzieci wasze wysiadają z tyłu, bo idą do szkoły, Jezus Maria, to już się bardziej nie przesunie, jeszcze można. I wasze dzieci wysiadają do szkoły, wypuszczacie je, a przecież najłatwiej je wypuścić od strony kierowcy, bo wysiadacie i mówicie, proszę dzieci wysiadać. I potem robicie tak i fotel zostaje w tym miejscu. Czyli musicie od nowa sobie wszystko ustawiać i odpowiednio go przesunąć do tyłu i odpowiednio pochylić sobie oparcie. Za każdym razem. No naprawdę Toyota, istnieją takie mechanizmy na rynku, że fotel zapamiętuje swoją pozycję. Jedzie wtedy do przodu, ktoś wysiada, a potem fotel sobie wraca do tej zapamiętanej pozycji. Poszukajcie w internetach, na pewno znajdziecie. Tutaj zmieniono już nie detale, tylko całą deskę rozdzielczą. W poprzedniku ona była bliższa klasycznemu Yarisowi, choć też trochę zmodyfikowana, natomiast tutaj już jest zupełnie inna. I oldschoolowa, bo nawiązuje kształtem do samochodów sportowych japońskich z lat 80., 90. I wygląda, powiem wam, zajebiście. W zwykłym aucie, jakbym zobaczył taką deskę rozdzielczą, to powiedziałbym what the fuck. Natomiast tutaj do charakteru tego auta, do tego jak ono wygląda, pasuje idealnie. To, czym możecie się pomylić, to jak odpalacie silnik, to możecie najpierw włączyć światła awaryjne, a dopiero potem za wieńcem kierownicy zobaczycie, że jest start i stop. O, i wtedy dopiero jak go wdusicie, to wszystko się uruchamia. Więc może być taka sytuacja, że zamiast uruchomić włączycie awaryjne, a zamiast włączyć awaryjne, to wyłączycie silnik. Albo włączycie, zależnie od tego, czy jest włączony, czy jest wyłączony. No i pojawiły nam się cyfrowe zegary. I fajnie akurat, bo o ile jesteśmy przeciwnikami cyfrowych zegarów, to te zegary mają sporo funkcji, które pozwalają wam odczytać parametry samochodu. Mamy na przykład w trybie sportowym pokazany nie tylko obrotomierz tutaj taki, nie tylko to, gdzie jest przekazywany napęd, ale możemy też sobie ustawić to wszystko tak, że widzimy doładowanie, jakie aktualnie ma turbosprężarka, jaka jest temperatura oleju, jaka jest temperatura chłodzenia, ale też temperatura oleju w skrzyni biegów. Więc rzeczywiście tych parametrów tutaj trochę jest i te parametry w jeździe sportowej mogą wam się zdecydowanie przydać. No i tych ustawień jest tutaj sporo, można sobie co innego ustawić po lewej stronie, po prawej stronie, a nawet centralnie. Jeżeli chodzi o zmianę trybów, no to zmienia nam się jedynie ten obrotomierz tutaj centralny i samych trybów mamy 4. Eco, Normal, Sport i Custom, taki, który możemy sobie ustawić. Oprócz ustawień trybów jazdy, które wpływają na silnik, na pracę skrzyni biegów, mamy też odrębne ustawienia napędu na 4 koła. I te ustawienia są 3. Pierwszy to jest Normal, tutaj widzicie GR4 Normal. Drugi to jest Gravel, jak przesuniecie pokrętłem w prawo. I trzeci to jak naciśniemy, to mamy Track, czyli tryb do jazdy po torze wyścigowym. Jakie są różnice w tych trybach, to powiem wam później podczas jazdy. No tu już mamy nowe multimedia Toyoty, bezprzewodowy Apple CarPlay, bezprzewodowe Android Auto i to wszystko tutaj jest czytelne i proste. To wskazywałoby na to, że ekran jest duży, ale w rzeczywistości wyświetla się na tej tutaj niewielkiej powierzchni, to jest około 8-9 cali, a nie tak jak wskazywałoby to ponad 10 cali. Więc dosyć mały. Natomiast wszystko pod ręką. Czy chcecie włączyć ogrzewanie kierownicy czy fotela, to jest pod ręką. Klimatyzacja dwustrefowa i też manualna, przyciski wyraźne, widoczne, zmienia się temperaturę pokrętłami. Fajnie, że tutaj te dwa przyciski do zmiany trybów i do zmiany ustawień napędu na 4 koła się znalazły obok siebie. Fajnie, że mamy nadal klasyczny, ręczny, bo to oznacza, że dalej patrzy Toyota na ten samochód pod kątem sportu, a w sporcie się ręcznych używa. Tutaj mamy ten przycisk do intercoolera, do spryskiwania i jeszcze gdzieś tutaj mamy też dosyć widoczny, wyraźny i pod ręką przycisk wyłączający kontrolę trakcji. Niemniej, o, tutaj się schował za gałką przekładni biegów, w tym miejscu. Więc tak jak mówię, tu fajnie skumulowano wszystkie te przyciski odpowiadające za jazdę, za napęd. Tutaj mamy chłodzenie tego intercoolera, uruchamiamy jednym przyciskiem.
Wygląda to fajnie. Nawet półkę zmieniono pod kątem sportowym. Wiecie, dlaczego ona jest taka głębsza i większa teraz? Bo czasami jak chcecie pojechać z pilotem sobie na przykład, a do tych samochodów ludzie nawet klatkę wsadzają i naprawdę zaczynają nimi jeździć sportowo i uczestniczyć w rajdach, to tu można dodatkowe zainstalować sobie wskaźniki, na które patrzy pilot. Co więcej, nawet w tym miejscu tutaj znalazło się gniazdo USB-C, może niezbyt ładnie wkomponowane w tą półeczkę tutaj, ale to ono właśnie pozwoli Wam podłączyć te urządzenia dodatkowe. Niemniej, jeżeli one mają mieć jakieś czujniki, czyli na przykład temperatury spalin, to i tak trzeba będzie przeprowadzić gdzieś tam przewody, żeby podłączyć je, żeby sprawdzać sobie EGR. Sama skrzynia podobno maczało w niej palce Gazoo Racing, czyli opracowała go dywizja sportowa Toyoty. 8 biegów, oczywiście klasyczny automat i zobaczymy, jak on będzie nam działał i jak będzie jeździł. Jeszcze jedna ważna rzecz. To, że w ten sposób zaprojektowano deskę rozdzielczą, sprawia, że ona jest nachylona w kierunku kierowcy o 15 stopni, więc dużo i faktycznie jest to czytelne i łatwo dostępne. Obniżono też tę deskę rozdzielczą o 5 cm względem poprzednika, więc jest lepsza widoczność. Natomiast znacznie ważniejsze jest to, że obniżono fotel kierowcy. To, na co narzekałem w poprzedniku, to to, że on był zdecydowanie za wysoko. Zdaje się, że nawet zasugerowałem, żeby wywalić ten standardowy fotel i zastosować jakiś opcjonalny, choćby Recaro, który pozwoli Wam siedzieć niżej. Teraz nie ma takiej konieczności, bo rzeczywiście, choć obniżono go tylko o 25 mm, to ustawiono inaczej tę deskę rozdzielczą, ustawiono inaczej kierownicę i ma się wrażenie, że siedzi się zdecydowanie niżej. Ta pozycja teraz tutaj jest dużo bardziej przyjazna i dużo bardziej sprzyjająca sportowej jeździe. Po prostu czuję wreszcie, że nie siedzę na kozie, tylko siedzę w samochodzie sportowym. No i sam fotel, niczego mu nie brakuje. Ma manualną, brakuje mu tej funkcji Easy Entry, czyli przesuwa się do przodu, a potem wraca do swojej zapamiętanej pozycji. Natomiast ma regulację wysokości, ten nie ma, ale wystarczająco dobrą ma ustawioną taką standardową wysokość. Tu manualnie się to robi. Możecie go sobie pochylać do przodu, do tyłu, przesuwać też manualnie i to wszystko. Może jeszcze jednej rzeczy mu brakuje i to odczuwałem, jak przejeżdżałem kawałek dalej, czyli ze 100 km jechałem z godzinę, siedziałem w tym fotelu, to regulacji tutaj odcinka lędźwiowego, bo tam wpadają mi te plecy. Gdybym miał, to byłoby, o Jezu, dużo lepiej by było. Teraz czuję, jak tak wypiąłem trochę brzuszek do przodu i odciągnąłem plecy od fotela. Wolałbym, gdyby miał rzeczywiście choćby nawet w pokrętle regulację lędźwiową, no ale to mały szczegół. Ważniejsze jest to, że Toyota wysłuchała większości krytycznych głosów, jeżeli chodzi o poprzedniego GR Yarisa. I to tych krytycznych nawet w tych detalach i niuansach, takich choćby właśnie jak deska rozdzielcza, takich jak pozycja kierowcy, która była trochę za wysoka, takich jak te wszystkie kwestie mechaniczne, o których mówiliśmy, czyli płyty pod podwoziem, czyli inna konstrukcja zderzaka, żeby łatwiej było wymieniać pojedyncze elementy i tak dalej, i tak dalej. To tylko świadczy o tym, że naprawdę podchodzą do tego samochodu jak do auta, który nie kupują ludzie po to, żeby nim grzecznie jeździć po mieście i w trasę, tylko kupują po to, żeby nim się pobawić na torze, a nawet pobawić się poza asfaltem. I to naprawdę mi się bardzo podoba. Zresztą tego auta nie opracowywali zwykli inżynierowie Toyoty, tylko ci z Gazoo Racing. Samochód powstaje, jest ręcznie składany w tej samej fabryce, w której kiedyś robiono Lexusa LFA, a to też o czymś świadczy. Zobaczcie, nawet na postoju rozkręca się do tych 7000 obrotów. Już nam się rozgrzał silnik, więc możemy to robić. Proszę, tu dowód na to. I odcina go przy 700, 200, 700, 300 obrotów. I wtedy dopiero w wydechu słyszycie tu. Natomiast praca tego trzycylindrowego silnika niestety jest słyszalna w momencie, kiedy on jest zimny, w momencie, kiedy jedziecie do 50 na godzinę i w momencie, kiedy obroty są tak do 3-3,5 tysiąca obrotów. To niestety słychać, że to jest silnik trzycylindrowy. Jak się rozgrzeje i jest na postoju, to już jest w porządku. Już Was tą pracą trzycylindrówki nie irytuje. Ale zobaczycie, jak to jest podczas jazdy. I uwaga! Tak jak powiedziałem, do tych 3000 obrotów, mniej więcej do tych 50 na godzinę, cały czas będzie towarzyszyła Wam ta trzycylindrowa charakterystyka pracy silnika.
I tego się nie obejdzie. Dopiero kiedy rosną obroty, dopiero kiedy rośnie prędkość, to po prostu tę trzycylindrową charakterystykę, te dźwięki zaczynają zastępować inne dźwięki. Szumy, trzaski, taki jest, ale to nie mówię tego w charakterze wady tego auta. Przeciwnie, ono jest w tym fajne. O! I już zaczynacie słyszeć, jak sapie turbosprężarka, już zaczynacie słyszeć powietrze, które wpada do komory silnika, powietrze, które opływa na nadwozie, wydech. Po prostu w momencie, kiedy zaczynacie jechać agresywniej, kiedy zaczynacie jechać szybciej, to już nie słyszycie 3 cylindrów, tylko wszystkie inne dźwięki, jakie towarzyszą mechanice, ale takiej czystej, fajnej mechanice w wydaniu tego samochodu. Uczciwie też trzeba powiedzieć, że o ile projekt tej deski rozdzielczej mnie osobiście się podoba, no to wszystko, absolutnie wszystko tutaj zrobiono z plastiku. Ten kawałek tylko w drzwiach jest obszyty czymś takim jak alcantara, ale to też jest twarde. Miękki w zasadzie jest tylko fotel i miękka jest kierownica, a tak to nie spotkacie tutaj kawałka miękkiego materiału. A szkoda, bo na przykład jak jadę sportowo i wjeżdżam w zakręty, to fajnie byłoby się lewym kolanem podpierać tutaj o coś miękkiego i tak samo tutaj nogą zapierać się nie o kawałek plastiku, po którym będzie Was po prostu bolała tutaj noga, tylko zapierać się o coś bardziej przyjemnego. Natomiast zdecydowanie zmieniono zawieszenie. Teraz ono i nadaje się do sportowej jazdy, ale wreszcie też nadaje się, nie męczy, nie wybija zębów i nie łamie Wam kręgów na takiej jakości drogach. Oczywiście nie jest komfortowo jak w limuzynie, jak w SUV-ie, ale wreszcie jest to znośny komfort. Taki, który pozwala Wam jechać bez obaw o to, że wysiądziecie z tego auta po prostu połamani jak w poprzedniku. Skrzynia automatyczna, 8-biegowa, nowość w GR Yarisie i rzeczywiście dopracowano ją super. To znaczy, w momencie, kiedy jedziecie spokojnie, to ona przyjemnie zmienia biegi już przy 2-2,5 tysiącach obrotów. Fajnie też się uczy Waszych przyzwyczajeń, bardzo fajnie reaguje na dodanie gazu, ponieważ dosłownie mija sekunda, a nawet nie, ona już sobie redukuje bieg. Co więcej, drugi raz zdejmujecie nogę z pedału gazu, utrzymuje sobie obroty, więc od razu jak znowu kładziecie nogę na pedale gazu, to jest ten moment dostępny, bo często w tych samochodach z automatem, szczególnie właśnie w trybach jazdy normal, tak jak teraz jedziemy, to skrzynia co z tego, że dodacie gazu i ona zmieni bieg na wyższy, kiedy tylko zdejmiecie nogę z pedału gazu, a ona znowu wrzuci wyższy bieg. I historia się powtarza. Tutaj nie. Tutaj dopiero kiedy położę nogę na pedale gazu i jadę równomiernie, mijają 2-3 sekundy, ona czuje, że zmieniłem sposób jazdy i zaczyna sobie zmieniać te biegi na wyższe i znowu ma mniej obrotów. Więc bardzo fajnie reaguje na tego typu zmiany. To, czego jej brakuje, to przy wyższych prędkościach obrotowych wyczuwalna jest ta zmiana biegu na wyższy. Czyli przyspieszacie i czujecie delikatne opóźnienie, że to nie jest skrzynia dwusprzęgłowa, że ona już ma gdzieś tam ten kolejny bieg wpięty i to jest tak dosłownie jest zmieniony, tylko czujecie tę zmianę biegu. Niemniej podczas testów okazało się, że choć oba auta, i manual, i automat, mają podobny czas przyspieszenia do setki, to w jeździe torowej automat okazał się szybszy. Są też oczywiście manetki do zmiany przełożeń, ale żeby dobrze nimi operować, to musicie wejść w tryb manualny. Nie jest tak jak w innych samochodach, że jadę sobie i chcę teraz redukować. To tutaj te redukcje w trybie D nie zawsze dobrze działają. W manualu nie ma takiego problemu najmniejszego. Uwielbiam właśnie te dźwięki, to o to chodzi, jakie wydobywają się z tego samochodu. To sapanie turbosprężarki. To jest delikatny świst i takie sapanie. Tam w wydechu, przy wyższych prędkościach obrotowych, kiedy wskazówka obrotomierza mija 5, to też zaczyna się jakby wir tworzyć. Słyszycie tam, jak po prostu to sapie, syczy. Ten samochód wydaje z siebie naprawdę takie dźwięki, jakie wydawały z siebie auta sportowe, rajdowe 20-30 lat temu. Coś, co jest w obecnej motoryzacji niespotykane.
Nie mamy tu, jak wspomniałem, ani mild hybrid, ani systemu start-stop, więc generalnie każde położenie nogi na pedale gazu oznacza to, że samochód zaczyna jechać. I to chętnie, spontanicznie, jest lekki i to też jest doskonale czuć, że tutaj nie mamy nadbagażu w postaci właśnie dodatkowych systemów, w postaci dodatkowych kilogramów pochodzących czy choćby z lepszej jakości materiałów użytych do wykonania wnętrza, czy po prostu tego mild hybrid, akumulatorka, czy nawet systemu start-stop, który wymagałby zastosowania większego akumulatora i rozrusznika. No to jak mamy tryb gravel, to głupio byłoby z niego nie skorzystać, nie? Ja pierniczę, jak to auto jest przystosowane do takiej jazdy. Zobaczcie, zaczyna go delikatnie rzucać, a Wy tylko po prostu odbijacie kierownicą. Gaz jest cały czas wbity w podłogę. Coś niesamowitego. I cały czas czujecie, że macie pełną kontrolę nad samochodem. Ale szkoda, że my tutaj nie mamy takich naprawdę z prawdziwego zdarzenia gravelowych, tych dróżek tutaj. Ja pierniczę. No to teraz słówko wyjaśnienia, jak działają te tryby gravel, sport i normal. W trybie normal macie 60% mocy z przodu, 40% z tyłu. W trybie sport również macie 60% z przodu, 40% z tyłu, ale w momencie, kiedy jedziecie prosto i na przykład inicjujecie zakręt. W zakręcie i na wyjściu z zakrętu te proporcje się zmieniają i możecie mieć wtedy 70% z tyłu, 30% na przodzie. I to powoduje właśnie, że tył jest lepiej dociążony, więc lepiej przekazuje tę moc, mniej skłonny do poślizgu, jakby wypycha samochód z tego zakrętu, nie ma podsterowności, jest trochę nadsterowności. W trybie gravel, tak jak teraz jechaliśmy, jest jeszcze inaczej, bo wtedy ten moment jest mniej więcej równo rozłożony. Może nie 50/50, ale tam mamy 53, a tutaj 47%, co biorąc pod uwagę masę samochodu, który tam jest trochę lżejszy niż z przodu, powoduje, że jedziecie typowym WRC. I to auto faktycznie, jak się jedzie po żywirze, jak się bierze nim zakręty, w każdym łuku czujecie, że ono jest idealnie zbalansowane dzięki temu napędowi na 4 koła. To jest po prostu wurc. O jednym trzeba pamiętać. Te napędy nie znoszą, kiedy katuje się je w suchych warunkach. To znaczy, kiedy jesteście na torze i nie próbujcie jeździć poślizgami. Absolutnie. To się uda, jak jest mokro, to się uda na śniegu, to się uda, jak popada, to się uda w momencie, kiedy jesteście na luźnej nawierzchni, tak jak my teraz, i te napędy nie cierpią. Natomiast będą cierpiały w momencie, kiedy będzie sucho, opona będzie rozgrzana, a Wy będziecie próbowali jeździć poślizgami. Jeździcie tak, żeby te opony nie piszczały i wtedy rzeczywiście te napędy przetrwają, bo one generalnie same w sobie są bardzo trwałe, tylko tak jak powiedziałem, nie znoszą tego katowania. Przez katowanie mam na myśli właśnie próbę wprowadzania samochodów w uślizg na suchym torze. Z jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem jest wersja Rovanpera, która ma specjalny tryb Donat, która ma tylny mechanizm różnicowy o stałym przełożeniu i możecie wtedy sobie kręcić bąki nawet na suchym. Uwielbia zakręty ten samochód, a ja razem z nim. Nie pamiętam, żeby któreś auto tak idealnie wchodziło w zakręt. Nie pamiętam. To oczywiście zasługa tego krótkiego rozstawu osi, krótkiej budy, bo ona ma tylko 4 metry. No ale mówię, to znowu są te konotacje z rajdami WRC. I rzeczywiście ludzie, którzy ten samochód stworzyli, na co dzień budują też rajdówki Toyoty i samochody wyścigowe Toyoty. I to jest definitywnie czuć, że te geny z tego motosportu tutaj do tego auta przeniesiono. No dobrze, proszę, to jest 120.
No 120 i radio już tak, no jeszcze można byłoby coś w tym radio usłyszeć i sobie pośpiewać razem z wokalistami, ewentualnie karaoke urządzić. Natomiast no nie jest tak jak w klasycznych samochodach nawet tego segmentu. Zwykły Yaris będzie po prostu cichszy, będzie bardziej przyjazny, będzie bardziej sprzyjał dłuższym podróżom. Oczywiście jak jedziecie stabilnie, no to nie słyszycie sapania turbosprężarki, nie słyszycie sapania wydechu. Tych dźwięków jest tutaj znacznie mniej. Nie jest też tak głośno jak w Porsche GT3 RS. Natomiast nadal czujecie, że jedziecie samochodem, który przede wszystkim w założeniu ma Wam dostarczyć emocji. Nie odpoczynku, tylko emocji. Natomiast możecie sobie włączyć adaptacyjny tempomat, asystenta pasa ruchu, jechać w zasadzie z asystentem autostradowym, który zahamuje za Was kiedy trzeba, który przyspieszy kiedy trzeba i ta przejażdżka będzie po prostu nie wymagająca od Was jakiegoś specjalnego skupienia, ewentualnie zatyczek w uszach. Ale też dramatu nie ma. Chyba mieliśmy wiatr w plecy i głównie z górki, bo średnia to 7 litrów. A z moich doświadczeń jednak wynika, że to jest nieco więcej. Nawet przy 120 na godzinę to będzie jakieś 8 litrów. Średnie spalanie, jak pojeździcie po mieście bocznymi drogami, no to ja z 2 dni, kiedy przejechałem 200 km, miałem 9 litrów. Więc można powiedzieć, że są to wartości akceptowalne. Ale jak zaczniecie go gnieść, jechać nim naprawdę dynamiczniej, korzystać z tego wszystkiego, co Wam oferuje, jak będziecie chcieli poczuć tę mechanikę, więc będziecie kręcili na wyższe obroty silnik, no to spalanie to będzie już bardziej 11-12 litrów. I samo to w sobie nie byłoby jakimś wielkim problemem, gdyby nie mikry zbiorniczek paliwa, jaki tutaj mamy. Bo mieści się zaledwie 40 kilka litrów, więc te 40 kilka litrów, jak odliczycie sobie rezerwę, bo nie będziecie chcieli ryzykować i jeździć, no to starczy Wam na 300-350 km jazdy. No kurde ciut mniej, jak w elektryku. No to pozostaje nam teraz jeszcze sprawdzić osiągi. Poprzednikiem udało nam się zrobić fabryczny czas, z tego co pamiętam, czyli 5,5 sekundy miał manual. Teraz, dzięki temu, że mamy więcej mocy i że mamy tutaj automat klasyczny, to podobno setka pojawia się po 5,2 sekundy. Prawie zeszliśmy poniżej 5 sekund, proszę Państwa, w Yarisie. Najszybszy seryjnie produkowany Yaris. To co? Na pewno wyłączymy mu kontrolę trakcji, na pewno wejdziemy w tryb Sport. To jest ważne. Wejdziemy w tryb Track. O. I wyłączymy VCS. TRC off. No chyba wszystko powyłączone. VSC, Stability, VSC, nie VCS. Oj, początek taki mało ekscytujący. I tutaj czuć, jak ta skrzynia właśnie zmienia z lekkim opóźnieniem biegi. 5,73. O, teraz żwabiej ruszył. Ale to jest to, o czym mówiłem przy tej skrzyni biegów. Normalnie jak jedziecie, wszystko jest w porządku, fajnie, ale brakuje jej... Nie wiem, czy zmierzyliśmy to, szczerze mówiąc. 5,57. Musimy wywalić silnego z samochodu jednak. Silny z wozu koniom lżej, jak mówi słynne powiedzenie, więc może teraz będzie lepiej. Jak ktoś się zapyta, mój drogi, ile ważysz, to możesz mówić, że 0,15 sekundy. Nie sądziłem, że tych zmian w tym GR Yarisie nowym będzie tak dużo względem poprzednika, a raczej, że będą aż tak wyczuwalne. Naprawdę bardzo dużo się tutaj zmieniło. Na korzyść. Świetne jest to, że Toyota tak posłuchała dotychczasowych klientów, wyciągnęła z tego wnioski i to wszystko ulepszyła, łącznie z pozycją za kierownicą.
Naprawdę, za to chapeau bas. I nadal uważam, że jest to jedno z najwspanialszych aut, jakie obecnie możecie kupić. Irytuje mnie najbardziej tym dźwiękiem silnika, natomiast sam silnik w sobie jest małym dziełem sztuki. Zajebiście rozwija moc, kręci się do ponad 7000 obrotów. 3 cylindry 1.6 do ponad 7000 obrotów. Jak pokazały doświadczenia z poprzedniego Yarisa, jak nie przekombinujecie ze sterownikiem i z mocą, to jest bardzo trwały. Same napędy też w poprzedniku godnie zniosły próbę czasu. Napęd tutaj, zawieszenie dopracowano jeszcze lepiej. Jak ktoś nie lubi manualu, to może mieć automat, chociaż powiem Wam z perspektywy czasu, to jednak z takim manualem ten samochód ma jeszcze większy sens, szczególnie, że ten manual działa jeszcze lepiej niż w poprzedniku. Natomiast automatowi mogę zarzucić jedynie, że przy agresywnej, mocnej jeździe na 100% trochę spowalnia go ta zmiana biegów. Myślę, że manualem łatwiej byłoby nam zrobić paradoksalnie ten czas 5,2 sekundy, ponieważ tutaj czuć przy tej zmianie biegów, i to trzykrotnej od 0 do 100, że jednak nam tutaj brakuje tej szybkości zmiany tego przełożenia. Niemniej samo auto w sobie jest cudowne, szczególnie biorąc pod uwagę współczesne czasy. Jest mechaniczne, czujecie te wszystkie napędy, słyszycie je, syczenie, buczenie, strzelanie tutaj. No, pełna gama dźwięków, które znaliśmy z samochodów rajdowych, wyczynowych 20-30 lat temu. Jednocześnie bardziej nadaje się do codziennej jazdy niż poprzednik, choćby ze względu na bardziej komfortowe zawieszenie, na to, jak zaprojektowano to wnętrze. Z tyłu na nogi wcale nie ma mało miejsca, szczególnie dla dzieciaków. Bagażnik mógłby być większy, ale umówmy się, takiego auta nie kupujecie po to, żeby jeździć całą rodziną na dalekie wycieczki, na wakacje do Chorwacji choćby. Daje ten samochód frajdę, banana na gębie, szczególnie jak zabierzecie go na luźną nawierzchnię, na taką, jaką dzisiaj my go zabraliśmy. Ma niestety jedną wadę, jakiej nie miał poprzednik. Cenę. Poprzednik, jak wchodził na rynek, kosztował 140 000 złotych, a wersja Sport około 160, już dopasione, doposażone na maksa około 170-180 tysięcy złotych. I to powodowało, że znalazł tylu nabywców, bo za taką cenę naprawdę trudno było na rynku znaleźć lepszy samochód. Dzisiaj cena startuje z 215 tysięcy. Dorzucacie pakiet za 16 tysięcy złotych, ten obejmujący kute felgi, do tego jakiś tam lakier, coś tam i kończycie z rachunkiem na ponad 240 tysięcy złotych. Nie mówię o cenie za Rovanperę czy za Ogiera, tylko ten egzemplarz kosztuje 245 tysięcy złotych. 240 kilka tysięcy złotych za 3-cylindrowe auto. Nie chodzi o to, że nie warto go za te pieniądze kupić. Raczej trudno już o spontaniczną i emocjonalną decyzję, czy go kupić za te pieniądze. Bo i za 250 tysięcy złotych jest już kilka samochodów, które też mogą dostarczyć Wam sportowych wrażeń.